Cześć, witam Was na kanale Tropical. Z tej strony Marcin. Dziś kontynuuję moje wyprawy akwarystyczne, odwiedziny u kolejnego akwarysty, tym razem osoba znana z YouTube pod nickiem Sfebo333, czyli Maciej. Ma świetne akwaria, więc cóż, zapraszam. Ok, jesteśmy na miejscu. No to co? Pukamy i wchodzimy. Cześć. Witam. Zapraszam. Słuchajcie, mnie normalnie zatkało, jak wszedłem, nie byłem w stanie nic powiedzieć, ponieważ zobaczyłem to wszystko, co jest tutaj wkoło. Jeszcze raz muszę Wam przedstawić, to jest Maciej. Cześć Macieju. Witam. Nie dałem rady nawet się przywitać, było takie wow. Słuchajcie, Maciej, tak jak powiedziałem Wam, ma rewelacyjne akwarium. Okazało się, że nie tylko akwarium, a akwaria plus jeszcze coś, także na pewno za chwilę trochę o tym opowiemy. A najpierw zaczniemy od tego akwarium. Słuchajcie, akwarium w stylu oldschoolowym? Poniekąd tak. Trochę nie ma co. Faktycznie trochę jest taki starodawny styl. Starodawny styl, natomiast z bardzo ciekawymi rybami, no i przede wszystkim korzeń. Wygląda rewelacyjnie. Drzewo, nie korzeń. Drzewo. To jest drzewo. Ale kawał konara. Praktycznie po całej długości 2-metrowy konar. Okej, i powiedziałeś już mi wcześniej, że jest naturalnie obcięte, nie przez Ciebie. Nie, przez bobry. Akurat Pokażemy tak to później. Okej. Słuchaj, w tym akwarium pływają, no na pewno rządzą tutaj skalary. Tak, od niedawna altumy, ale generalnie skalarki. Natomiast jest tu dużo innych ryb, ale zanim o nich jeszcze opowiemy, takie pytanie, które chciałbym zadać każdemu, kogo odwiedzam. Jak zaczęła się przygoda z akwarystyką? A ile mamy czasu? No kilka dni. No Nie, to no, zmieścimy się w 2 moja minutach. przygoda z akwarystyką, no to tak jak każdy chłopak, no po prostu latałem z siatką gdzieś tam po jakichś rowach, po jakichś stawach, łapałem rybki, przynosiłem je sobie gdzieś do jakiejś bali na ogrodzie i tam sobie je trzymałem, one zdychały, ja łapałem następne i tak sobie trzymałem, aż w końcu ktoś powiedział, że tam nie ma powietrza. I dostałem pompkę taką napowietrzającą, tego brzęczka tak zwanego. A jak już miałem brzęczka, to powiedziałem tacie, że przydałoby się akwarium. Oczywiście było 20 litrów, tak, rybek z 50, wszystko tam było, i skalary też były, i pielnice, mekki, i pyszczaki oczywiście, nie? Bo to piękne rybki w paski. Dno to były same muszelki, z nadmorza oczywiście przyniesione. Okej, czyli... I tak co tydzień po nowe rybki chodziły. No właśnie, tak chciałem o to zapytać, czy tak było? Tak było, bo to tak się zaczyna bardzo często. Ale wielu z nas zaczynało bardzo podobnie, niestety. No. Nie zawsze ryby Nie zawsze się zaczyna od wiedzy. Dobrze, ją trzeba tak. zdobyć. No, to było Tak. co prawda już ponad 25 lat temu, ale tak jakoś się kręci. I tak pasja się rozwijała. A jak z tym akwarium? Skąd pomysł na tak duże i tak wysoko ustawione akwarium? Pomysł był taki, jak się przeprowadzałem na to mieszkanie, bo już, że tak powiem, miałem potem 60, 120, 140, potem spodobały mi się skalarki, to sobie kupiłem 240, ale na metr, znaczy na 60 wysokie, nietypowe bardzo 240. Przeprowadzając się na mieszkanie, wiedziałem, że tu sobie będę miał miejsce, żeby postawić duży zbiornik. Na początku to miała być jakaś tam 300, może 400. Ale potem stwierdziłem z sąsiadem, że wzmocnimy sobie podłogę, bo nie wiem, czy wiecie, stoimy w 100-letniej kamienicy ze drewnianym stropem. O, to jest ciekawostka. Ten konkret tutaj to jest takie 1,5 tony. Na drewnianych belkach, które są naturalnie już w pół wygięte z racji wieku. Wzmocniliśmy z sąsiadem strop. Sąsiad dał mi gwarancję na 2 tony. Okej. No i to wtedy Ale sąsiad ewoluowało. nie ma słupa przez środek pokoju? Nie ma, ale powiedział, że on może spać spokojnie. No i tak wyszło, że robimy akwarium 180 na 50 na 50, a finalnie już potem było 200 na 50 na 50, a potem znalazł się ten drągal. Więc stwierdziłem, kurczę, za małe szkło, nie zmieści mi się, nie? A nie chciałem go ciąć, bo był za ładny. Okazało się, że moje akwarium jeszcze nie jest w produkcji, i zwiększyliśmy na 60 na 60 i tak wyszło 720 litrów. Czyli była szansa, żeby zmienić jeszcze ideę. Super.
No na pewno wygląda to rewelacyjnie. Wiesz co, przejdźmy teraz do ryb, bo tak naprawdę mamy tutaj skalary, gdybyś mógł o nich opowiedzieć, ponieważ no mamy tutaj powiedzmy dwa gatunki. Skalarki tak. Moją główną pasją są pasiaki, czyli Rionanai, tak? Tam jest moja główna para. Ta para tutaj w środku akurat do telewizji postanowiła złożyć ikrę i sobie na listku od tej żabienicy właśnie pilnuje ikry, co widzimy pięknie wachluje. Postaramy się pokazać to jeszcze później z bliska. Nie ma problemu. Miałem wszystkie wersje kolorowe, ale nie podobał mi się ich temperament i się ich pozbyłem. Postanowiłem pójść w same pasiaki. Doszło mi w tym roku Manukapuru, znalazłem bardzo ładne sztuki, więc sprawiłem sobie Manukapuru. I pojawiła się też okazja na altumy, a że chciałem zawsze mieć akwarium w miarę pozwala na to, żeby je trzymać. Pojawiła się okazja, w miarę niedrogo ktoś wystawił w moim mieście altumy, więc kupiłem sobie 4 takie ładne, piękne, dorodne sztuki altumów. Cóż, ryby wyglądają na zadowolone, są spokojne, ale oprócz skalarów pływa tu też dużo innych ryb. A no przede wszystkim mój wzrok przyciągają... Molinezje. Tak jest. Molinezje, tak. Przepiękne molinezje w wersji czekoladowej, księżycowe. Bardzo rzadka ryba i bardzo dużo osób chce ją mieć, a ja należę do nielicznych, którzy ją mają. I z tego się tak bardzo szczycę, że nikomu jej nie oddam. Mimo tego, że jestem bardzo nakłaniany do tego, żeby je rozmnożyć, to nie jest problemem. No, musisz to przemyśleć. Na pewno będzie wiele osób, które będzie chciało mieć taką bardzo rybę. dużo osób chętnych. Słuchaj, oprócz tego są też pielęgniczki. Tak, pielęgniczki. Do niedawna były pielęgniczki, barwniaki czerwonobrzuche, ale niestety były zbyt agresywne w momencie, kiedy pilnowały maluchów, a rozmnażały się praktycznie co 3-4 tygodnie, albo jak pilnowały, to nawet i co 2 miesiące. No ale niestety skalary to tutaj były wygonione gdzieś w kąt i ich w ogóle nie było, więc pozbyłem się ich. Następne pielęgniczki, jakie tutaj mam, to są apistograma kakadu, których akurat nie ma, bo się pochowały. Jak to pielęgniczki kakadu zawsze gdzieś tam się pochowają. Jest jeden samiec, ma już 3 lata, tutaj właśnie wypłynął. Jest inna samiczka, młody samiec i 2 samiczki, które są z tegorocznego wylęgu. Wpuściłem też tu sobie do akwarium, żeby po prostu trzymać linię. Słuchajcie, Maciej opowiada, ja oglądam sobie zbiornik i tu co chwilę coś gdzieś małego przepływa, czyli te ryby też mnożą się tutaj. No, tutaj są to jakieś młode niekoniecznie. zbrojniki. A zbrojniki to tak, zbrojniki to Tak. się mnożą na potęgę, tam Przed z chwilą tyłu mają śmignęła groty. tutaj jakaś malutka pielęgniczka. No tak. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby ławicowe, no to No te nie mają szans pewnie za no bardzo. to jest tak, że były tutaj przepiękne stada tych rodostumusów, tu pływało 40 sztuk w tom i z powrotem, ale jak przyszły altumy, to zobaczyły, że Później rodostumusy pływały są... tylko w tom, z powrotem Potem już pływały nie tylko było w krzaki, komu. no i 3 sztukom się nie udało przeżyć, ale to naprawdę piękne ryby, jeżeli chodzi o stadne. Były też neonki, drobnoustki, hokejówki, ale no niestety wszystkie skończyły podobnie. No to jest natura, tego się nie oszuka, ja nie będę tutaj nic nie ukrywał. No, No to prawda. to jest moja główna para właśnie Rionanaiów. To prawda. A to są jej dzieci w ogóle, sprzed roku. Rybom nie zakażemy zjadać siebie wzajemnie. Niestety możemy jedynie starać się wpuszczać coś, co się razem nie zje. Jeszcze wiesz co, jedno pytanie. Co jeśli chodzi o filtrację? Filtracja. Ten zbiorniczek jest filtrowany sampem, jest filtrowany kubełkami. Jak to wygląda? A jeśli chodzi o filtrację, to problem filtracji polegał na tym, że no do tego akwarium powinien być samp. Bez 2 zdań, jakbym miał możliwość, tylko że taki samp to by ważył ze 300 kg. Czyli A jak już nie dało wspomniałem, rady z racji... ciężaru, Okej. musiałem to ograniczyć i zbudowałem tutaj filtrację na rurową z bodajże 24 korpusów. Okej. Czyli Oryginalna- mamy ją wiszącą. Mamy ją. Nie wiem, jak się nie boicie pokazać bałaganu, to mogę To- Wam pokazać. Później pokażemy. Dobra, później mogę Wam pokazać. Wszystko jest oczywiście mojej konstrukcji, mojego pomysłu. Nie jest to jakiś tam, nie wiem, oryginał, bo to wszystko jest w internetach, na YouTubie można zobaczyć, jak ludzie Oczywiście. to budują, głównie malawiści. Ja się tym No zasugerowałem. właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo Tak. popularne na grupach. Tak, ale bardzo fajna, wydajna. Mi się Malawi. najbardziej podobało to, że tak, że jest kran jeden, kran drugi, wodę sobie mogę spuścić, wodę sobie mogę dolać. Nie ma problemu z dostępem do każdego jednego medium, odkręcam sobie każdy korpus, kiedy chcę, który chcę pojedynczo. Bardzo sprawa fajna, mega wydajna mechanika. 3 korpusy, które są, że tak powiem, równolegle i naraz zbierają na owacie wszystkie zanieczyszczenia. No co widać, woda jest bardzo ładna tutaj, nie? Drugi obieg wody oczywiście, bo to jest duże akwarium, musi mieć 2 obiegi wody.
To jest kubełek Aquarela, ten Ultra Max 2000, tak? Również z prefiltrami, bo ja jestem zwolennikiem prefiltrów, żeby nie otwierać filtrów. I tamten filtr tak raz w roku sobie go otwierałem. I to jest cała filtracja. No tak, a jak wygląda obsługa takiego zbiornika z Twojej perspektywy czasowej szczególnie? No to spędzam średnio przy tym akwarium jakieś 40 godzin, z czego 2 godziny na serwisie, reszta to obserwacja. Ale nie w ciągu dnia. Nie, w ciągu tygodnia. Nie, powiem tak. Raz na 2 tygodnie wymiana owaty w prefiltrach, to zajmuje jakieś 10 minut. Wymiana wody raz na tydzień, dotąd tak o, spuszczamy wody, to jest jakieś 200 litrów, żebyś nikt nie przeraził, no ale to jest 700, więc tutaj ilości są dosyć duże. No i to zajmuje jakieś 2 godziny, no czasami raz na 3-4 tygodnie jest przycinka roślin większa, nie? To zajmuje jakieś dobre 2-3 godziny. W tygodniu tyle poświęcam na pielęgnację całego tego zbiornika, a reszta to jest tylko obserwacja i czysta przyjemność. Słuchajcie, oprócz tego zbiornika jest tu jeszcze kolejny, także za moment... Jest jeszcze ciekawszą Za historią. moment pokażemy Wam coś więcej. Ok, jesteśmy przy drugim akwarium i teraz będzie najważniejsze, czyli historia drugiego akwarium. Tak, historia tego szkła nierozwiązana jest z tamtym szkłem, dlatego że wystartowałem w konkursie na najlepsze akwarium na YouTube z tamtą 700, no i ten konkurs wygrałem. Główną nagrodą w konkursie było te 240 litrów akwarium, wykonane przez Przemka, Wieczorka. No i cóż, wygrałem ten konkurs, no i postawiłem ten zbiornik. I potem poznałeś się z nami, wygrywając ten konkurs na stronie Tropicala. Tak, to też jest bardzo ciekawa historia, że akwarium, które zostało wygrane w konkursie, wystartowało w kolejnym konkursie, w którym także zajęło jakieś tam drugie miejsce, także nie jest tak źle. Aczkolwiek nie ja w nim wystartowałem, tylko ktoś wystartował z moim akwarium. No i w ten sposób się poznaliśmy. Ale nagrodę otrzymałeś, a tak, my... to ja jestem autorem tego akwarium, naprawdę. Tak jest blisko 50 filmów z zakładania tego zbiornika, nikt nie jest w stanie się podszyć i... No, słuchaj, to akwarium ma też bardzo ciekawą, jak już wspomniałeś mi wcześniej, historię samej filtracji. O tak, bo słuchajcie, wygrałem szkło, gołe szkło, nic więcej. No i oczywiście moja żona powiedziała, po to masz tak wielkie akwarium, żeby żadnych więcej nie mieć. Tak, żeby mieć jedno duże, a nie kilka małych. No i szkło dostałem, postawiłem i tak kombinowałem przez długi czas, u kogo je założyć. I w końcu wymyśliłem, jak to zrobić, żeby to szkło mogło powstać. Nie wiem, czy tu widzicie, tu jest taka piękna szafa. Pasją mojej żony są roślinki kolekcjonerskie, ozdobne. Ja właśnie postanowiłem trochę z przekąsem zbudować to akwarium tak, żeby połączyć jej pasję i moją pasję, tak żeby ona się zgodziła postawić to akwarium. Na dobrą sprawę, słuchajcie, to nie jest akwarium, to jest tylko zbiornik wyrównawczy do akwaponiki, która znajduje się wyżej. A to jest tylko zbiornik wyrównawczy, żeby tam mogła sobie woda płynąć i te roślinki mogły tam rosnąć. Tak, problem był z filtracją przede wszystkim w akwarium, ponieważ szafka pod spodem był warunek, ma być przeszklona i miała być to witryna na rośliny. Więc ja nie mogłem tutaj postawić z klasycznego kubełka, tak? No to akwarium powinno mieć kubełek klasyczny, nie mogłem. Więc poszedłem po prostu w akwaponikę, która jest filtracją do tego zbiornika. Bardzo fajna, 2 poziomy akwaponiki. Tu jest komora pompy, woda idzie na górę, z góry przelewa się na dół, przelatuje przez całość i tu tymi rurkami jeszcze tam wpada do takiego małego sampa. No nie małego, bo ma 70 litrów pojemności, trochę mediów tam weszło. I dopiero z tego sampa wylatuje z powrotem do akwarium. Kilka filtrów kubełkowych. Powiem szczerze, że jak sobie policzyłem ilość mediów filtracyjnych w litrach, to tu jest więcej niż 700. Okej, ale dzięki temu też w tak małym akwarium, w porównaniu do tego dużego, tak, można utrzymać naprawdę sporo ryb i to w bardzo dobrej kondycji. No tak, jak widzicie tutaj pływa 80 skalarków Rionanai od rodziców, których tam wcześniej widzieliśmy. Co jeszcze możemy tutaj zobaczyć? Generalnie rzecz biorąc, bo jak wiadomo, te Rionaje są formą przejściową tego akwarium i tutaj nie będzie. Główną zdobą będą neonki i zarówno czarne, jak i czerwone. Czerwone
przepiękny błysk, bo tutaj światło zazwyczaj jest trochę przyciemnione, można je nawet przyciemnić i przepięknie się, że tak powiem, mienią. Są sumiki szkliste, są stulisomy, oczywiście teraz pochowane, może jak, nie wiem, wyjdą do karmienia potem. Przepiękne wersje już są dorosłe, więc może niedługo się trochę doczekamy. Sumiki, mówiłem, zbrojniki Wabenmustery. Samiec siedzi też w grocie, nie wiem, albo już pilnuje ikry, albo już ikra się skończyła i maluchy wyszły. No i pieleniczki. Apistograma Borelli, pieleniczki, w których się zakochałem, które są niesamowicie prześliczne. Postanowiłem mieć, znalazłem. Jest jedna para, która się dobiera i również już składa ikrę w specjalnie przygotowanych dla nich domkach. No myślę, że Borelli to, czyli pielniczka żółta w sumie, różnie nazywana, jeśli chodzi o polskie nazewnictwo, to jest dosyć już rzadko pojawiająca się w sklepach ryba, natomiast bardzo fajna i z kolei często pojawiająca się w starych książkach. Nie było jej łatwo dostać, to jest prawda. Okej, wiesz co, mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ jest tu sporo drewna. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć, co to za drewno? Drewno to są zwyczajne gałęzie od drzewa polskiego, który nazywa się buk. Poukładane w charakterystyczny sposób, miała być to symulacja brzegu rzeki, ma to symulować korzenie, które, dajmy na to, na górze było rosło sobie drzewo i wrastające korzenie w brzeg, na przykład jakiejś rzeki. I taki był pierwotny zamysł na to akwarium. I tak w sumie wykonałem. Myślę, że całkiem fajnie wygląda, bo plątanina korzeni jest niesamowita. Rybki się fajnie między nimi czują, fajnie między nimi sobie tam przepływają. Cóż, dziękuję Ci bardzo. Wiem, że mógłby się powiadać godzinami. Ja sam mógłbym rozmawiać z Tobą godzinami, niestety my nie mamy tak wiele czasu. Dziękuję bardzo, że pozwoliłeś nam przyjechać, zobaczyć to wszystko z bliska, ponieważ wiesz, to wygląda pięknie na YouTubie, ale kiedy staje się przy jednym i drugim akwarium, to tak naprawdę, wiesz, zapomina się o wszystkim w koło. Ja dziękuję Wam również bardzo za to, że jesteście, że oglądacie. Jeżeli macie ochotę oglądać kolejne odcinki, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. W pewnym momencie nie wiem, co było nie tak z tym fotelem, ale tak mnie zaczęły plecy boleć przy kręgosłupie. Tak jak mi ktoś wbijał szpilę po prostu. Ale mówię ci, to jest ból taki, jakby cię ktoś kijem zajechał.